Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością informuję, że właśnie zakończyliśmy zdjęcia naszego drugiego programu z Teneryfy. Partnerami tego odcinka są aplikacja oraz karta Zen, dzięki której możecie tutaj za wszystko zapłacić, korzystniej przeliczając złotówki na euro. A partnerem całego naszego wyjazdu jest serwis wakacje.pl, z którego możecie korzystać również w mobilnej aplikacji i dzięki niej wybrać kierunek waszej wymarzonej podróży. Szanowni Państwo, cel naszej dzisiejszej wycieczki jest nie byle jaki. Mianowicie zamierzamy dojechać do podnóża góry Teide, czyli najwyższego szczytu Hiszpanii. Wjeżdżamy od strony południowej, a zjeżdżać będziemy od strony północnej. Jesteśmy w tej chwili w miasteczku Villaflor. Niektórzy uważają, że jest to najwyżej położona wioska, bo tak naprawdę jest to wioska w całej Hiszpanii, choć zdania co do tego są rozbieżne. Jakby nie było, Villaflor leży na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza i jest po prostu piękne. Malutka aklimatyzacja tutaj, a aklimatyzacja po hiszpańsku oznacza wypicie kawy i rozprostowanie kości. Zatem troszeczkę w dół, by znaleźć miejsce z Café Solo, a potem wspinamy się. Wspinamy i to wszystko będziemy obficie pokazywać. Café Solo do łapy, no bo tak naprawdę to jest maleńka cukierenka, no więc w ten sposób podają kawę. Nic to. Trzeba ją wypić szybko, żeby taki kubek nie rozmiękł, ale przy okazji mam coś, z czego miejscowość słynie. Tortas de almendra, czyli takie ciasteczka migdałowe. Villaflor to było kiedyś rolnicze centrum południa wyspy. Dlaczego tu? Dlatego, że jest już w miarę wysoko. Na dole mamy pustynię, mamy rośliny ozdobne, które trzeba podlewać, ale tak naprawdę żadnych upraw. A tutaj już mamy winorośl, mamy właśnie migdałowce, mamy ziemniaki. To prawda, pada tu niezwykle rzadko, ale jesteśmy na wysokości mniej więcej 1200 metrów, więc często to jest w chmurach. A te chmury mają w sobie wilgoć i po prostu rośliny piją ową wilgoć z powietrza i dzięki temu są znacznie bujniejsze niż na dole. No dobre. Dobre migdałowe ciasteczka. W dodatku z jakimś świętym. Jak to w Hiszpanii, on ma niezłą hiszpańską brudkę i wąsiska. To jest robione na miejscu. Teraz trzeba chwilę głęboko pooddychać. 1200 metrów. No i do góry zaraz. Do góry. Jak pokazywały przyrządy pokładowe naszego auta oraz zegarki niektórych bardziej niż ja technicznie zaawansowanych członków ekipy, jesteśmy na wysokości mniej więcej 1800 metrów. Mniej więcej, ponieważ zszedłem kilka kroków w dół. I pierwsze wrażenie to nozdrza, które wdychają niezwykle czyste, balsamiczne, żywiczne powietrze. To za sprawą królowej tej części podjazdu pod Teide. To jest mianowicie sosna kanaryjska. Te sosny rosną od wysokości 1000 do 2, no i rosną wszędzie. To właśnie im zawdzięczamy kształt tych dawnych miast na dole, czyli mieszanina kamienia
kamienia wulkanicznego i mieszanina drewna, drewniane balkony, obramowania okien. Tak robiono kiedyś, dziś już nie można, gdyż te drzewa to jest prawdziwy skarb. One są pod ochroną i są piękne. Na takich wysokościach często bywa chłodno, ale nie dzisiaj. Wieje wiatr od Afryki, czyli stamtąd, i przynosi gorące powietrze. Zresztą nie tylko owo powietrze. Spójrzcie na horyzont. On jest zasnuty jakby mgiełką. Normalnie widać stąd Gran Canaria. Ale ten wiatr przynosi również pył z nad Sahary, więc Gran Canarii dzisiaj nie widać. Zresztą to widać dokładnie linię owego pyłu. Widać, od jakiej wysokości niebo jest przepięknie błękitne. No i jaka stąd konkluzja? Ano taka, że my jesteśmy w czystym powietrzu. Kalima jest tam w dole. Dotarliśmy do Parku Narodowego i do kaldery. Zaiste imponujący widok. Co to jest kaldera? Kaldera to krater wulkanu, który najpierw eksplodował, a potem implodował, czyli się zapadł. No i to jest druga największa kaldera na świecie po Yellowstone, gdzie też jest Park Narodowy. Podobno przepięknie, jeszcze nie byłem. No, z geologicznego punktu widzenia cała Syberia jest kalderą, chociaż dzisiaj tego już tam tak nie widać. Tu widać lawę, która zastygła. No i przede wszystkim widać Teydę. Przewodniki sprzed paru lat podają, że jego wysokość to 3718 metrów, choć najnowsze badania wykazują, że ten szczyt się nieco zmniejszył z powodu erozji. 3715 metrów ma on dzisiaj. To jest wulkan. Wulkan ani nieczynny, ani czynny, bo wulkan nieczynny to jest wulkan wygasły, wulkan czynny najczęściej dymi, a to jest wulkan uśpiony, który może huknąć, choć geolodzy i wulkanolodzy kontrolują sprawę. Ostatnia poważna erupcja to druga połowa XVIII wieku. A kto dokonał pierwszego wejścia na Teydę opisanego, takiego, o którym wiemy? Oczywiście Aleksander von Humboldt w roku 1799. Z tego miejsca widać idealnie rozległość owej kaldery, czyli pozostałości po dawnym wulkanie, no bo wyznaczają ją owe szczyty górskie dookoła. No, ten wulkan, który najpierw eksplodował, a potem implodował, stworzył tak naprawdę Teneryfę. Ogromna przestrzeń, a tutaj jego młodsi wulkaniczni bracia. Teydę już coraz bliżej, a poniżej Pico Viejo. Ponieważ jesteśmy w Parku Narodowym, więc można tutaj poruszać się tylko wyznaczonymi ścieżkami. No nie jest ich mało, mniej więcej 300 kilometrów. Tam biegnie jedna z nich, ale ona nie zawsze jest otwarta. Kiedy tutaj jest śnieg? No w tym roku go nie było, ale normalnie jest. On topnieje i woda spływa w dół. I wtedy właśnie w tym miejscu widać wyraźnie inny kolor podłoża. Tam mamy czarność lawy, a tutaj coś, co właśnie ów topniejący śnieg naniósł i nawet jakaś mini endemiczna roślinność. Więc tutaj czasami bywa okresowe jezioro. Monochromatyczność tego pejzażu jest urzekająco piękna. W takowej kategorii, no to wiadomo, Lanzarote jest wspaniałą wyspą, ale też na przykład pustynia Wadi Rum to bardzo te miejsca na świecie przypomina. No i mówiąc w największym skrócie, jest piękne. Ten fragment kaldery wygląda niemal jak powierzchnia Marsa. Czym się różni od całej reszty? Słyszycie ten dźwięk? Chrzęści niezwykle pod moimi stopami. Co to jest? To jest pumeks, czyli niezwykle lekki, porowaty kamień,
który tworzy się z gorącej, eksplodującej lawy. Jest na tyle lekki, że normalnie rozprasza się w powietrzu, ale najwyraźniej właśnie tutaj, w trakcie którejś z eksplozji wulkanu, erupcji wulkanu, padał deszcz. No i po prostu te kamyczki leciutkie schłodziły się i spadły w dół. Mamy tu jeszcze jedną rzecz niezwykle ciekawą. Spójrzcie na tę błyszczącą w słońcu czerń. To obsydian. Tak, to jest prawdziwy raj dla geologa. Ale że nim nie jestem, więc jedziemy dalej. Jesteśmy na wysokości 2000 metrów od strony północnej. Skoro 2000 metrów, to znowu zaczyna się tutaj strefa lasu sosnowego. Zmorą prawdziwą wyspy są pożary. Te sosny zrzucają igliwie, ono wysycha, rzadko pada, mało wody. Wystarczy jeden niedopałek, jedna iskra, by to wszystko stanęło w płomieniach. Ale w tym nieszczęściu jest jedno szczęście. To szczęście to właśnie owa sosna kanaryjska, gdyż jest to coś, co jak Feniks z popiołów potrafi się po pożarze odrodzić. Ona wytwarza kilka warstw kory i ogień trawi te pierwsze. Spójrzcie, tutaj wydaje się całkowicie spalony pień, a w tym miejscu mamy już z wnętrza zielone pędy. Jeśli przyjedziemy akurat w ten kawałek lasu za lat parę i nic się tutaj złego nie wydarzy, a mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, to wówczas te wszystkie drzewa będą już kompletnie zielone. Sosna kanaryjska, naprawdę niezwykłe drzewo. Prawdziwą tutejszą instytucją są parcos recreativos, czyli miejsca do odpoczynku i piknikowania. Ten akurat parczek rekreacyjny nazywa się Chopancho. Tutaj nie wolno używać otwartego ognia, znaczy tutaj w sensie wyspy, bo wolno go używać tylko właśnie w tych wyznaczonych parcos recreativos. Ogień może być nawet pod postacią żarzących się węgli. Tutaj mamy specjalne miejsce do grillowania, wspólne, więc trzeba zachowywać porządek. Mamy stoły liczne, ale w lekkiej odległości od siebie, więc wiele rodzin może tutaj naraz świętować. No i wiele z tych stołów już jest zajętych. Tam na dole kroi się jakaś niezła impreza. Myśmy zajęli jeden. Takie miejsca, czyli owe parcos recreativos, są strzeżone w tym sensie, że są toalety, ale jest również obsługa, która sprawdza, czy ogień ewentualnie nie został zapruszony i czy się nie rozprzestrzenia. Wyspa nawet w zeszłym roku zmagała się z ogromnym, tragicznym pożarem, więc bardzo na to uważają. Co ja zrobię? No ja zrobię potrawę o nazwie caldo de pescado, czyli zupę rybną. Zupa rybna, ale pierwszy składnik, który jest w garnku, jak na Wyspy Kanaryjskie przystało, to nie ryba, tylko ziemniaki. Jeśli one są niewielkie, to po prostu obrane, pokrojone na połówki, jak w tym wypadku. A ryba, ona się po hiszpańsku nazywa czerne. Natomiast jak sprawdziłem, to po polsku jest wrakoń albo też wrak. Cóż za nazwy ryb. Gdybym ja był jakimś naczelnym ichtiologiem Polski, to poszedłbym na ostro. No, Lucjan Czerwony to byłby mały pikuś po prostu. Te nazwy ryb po polsku. Wrakoń, wrak. Ryba atlantycka w każdym razie o dość zwartym mięsie. I taka jest potrzebna. Co teraz robimy? Teraz trzeba to posolić i zaraz się to będzie gotowało, gdyż już się pianka wytworzyła na powierzchni. Mogę kolejne rzeczy przygotowywać do dodania. Te kolejne rzeczy to czosnek, dużo czosnku, słodka papryka wędzona, ona jest tutaj, oraz coś, co jest w owym woreczku, bo jest drogocenne, chociaż tutaj wyjątkowo tanie. To jest dobra rzecz, żeby to przywieźć do Polski, mianowicie szafran. O, zobaczcie.
Tu go mamy i zrobimy taką delikatną infuzję. Szafran dobrze jest przed dodaniem do potrawy nieco namoczyć. No, już puszcza kolor, ale poza kolorem to jest również kwestia smaku. Miejscowi wzięliby moździerz i w tym moździerzu zgnietli czosnek razem z szafranem i na końcu dodali paprykę. Nie mam moździerza, więc po prostu drobno siekam czosnek. Czosnek, szafran i papryka zaraz znajdą się w garnku. Takie ziemniaki szybko zmiękną, ale za chwilę nabiorą wspomnianych aromatów czosnku, papryki oraz szafranu. Wędzona papryka. To jest ważne, u nas bez problemu już można ją kupić. Pimenton, jakbyśmy tutaj powiedzieli. Tej papryki mniej więcej płaska łyżka, a szafranu jedna saszetka. No i tutaj pozwolę sobie nie uronić niczego. To dalej będzie naciągać, oddawać kolor i smak. Można przykryć i można też zająć się rybą. Ryba wymaga pokrojenia w takie kawałki, które będą jadalne przy pomocy łyżki. Niezbyt małe, ale też niezbyt wielkie. I co trzeba z ową rybą zrobić? Trzeba ją mianowicie posolić oraz omączyć. To jest ważne, gdyż ryba będzie smażona, a dodawana do zupy na końcu. Nie widziałem nigdy wrakonia w Polsce, ale można to zrobić z jakąkolwiek inną morską, zwartą rybą. Dobra, to jeszcze na mniejszy kawałek. Chodzi o to, żeby w trakcie tego procesu nie zrobiły nam się rybne strzępki. Traktujemy to solą. Pieprz w tym wypadku nie jest konieczny. Mam tutaj mąkę. Omączamy, strzepujemy nadmiar i na razie tyle. Muszę mieć wolną deskę. Ponieważ działam na jeden palnik, więc teraz muszę go zwolnić. Muszę to chwycić, jak mniemam, przez szmatkę albo serwetkę. Gorące, piękny kolor. I jak najszybciej tu musi wylądować patelnia. I na tej patelni sporo oliwy. Gdyż kolejny etap będzie polegał na tym, że na rozgrzanej oliwie będę smażył ową osoloną i omączoną rybę. Oliwa wydaje się być odpowiednio nagrzana, zresztą zrobimy teścik. Tutaj chodzi naprawdę o szybkie smażenie, więc temperatura musi być niezła. Jaki jest teścik? Teścik jest pozytywny. Widzicie, co się dzieje? Jest ok. Wkładamy cak, pak ze wszystkich stron. Oliwy dużo, ja wiem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach to nie są tanie sprawy, ale ona będzie wykorzystana dwukrotnie i w dodatku znajdzie się jeszcze w zupie. Ryba dochodzi, potrzebne jest sofrito, a więc klasyczny hiszpański dodatek do wielu dań, czyli cebula obrana na pół i w pół plasterki i w tym wypadku zielona papryka w paski. Robię to dość szybko, bo zaraz będę musiał rybę wyjąć. Najpierw na patelni pojawi się cebula razem z papryką. Ryba jest w porządku, potrzebujemy użyć łyżkę cezakową. Chodzi o to, żeby oliwa została na patelni i żeby miała odpowiednią temperaturę, gdyż właśnie zaraz sofrito, nawet jeśli kawałki dość spore ryby nie doszły do środka, to na końcu będzie do zupy dodawane i złapie temperaturę, ale dzięki takiemu szybkiemu smażeniu to się nie rozpadło. A te reszteczki mąki, które są w tym, to będzie dodatkowy zagęstnik. To sobie czeka, ale to czekać już nie może. No więc dwa składniki podstawowe na sofrito. Oczywiście możecie użyć papryk różnokolorowych. Ale jeszcze jedna rzecz tutaj musi się znaleźć za chwilę, mianowicie pomidory. Pomidory bez skórki. Mam taki bardzo sprytny nożyk do obierania pomidorów, który jest po prostu ekstra.
Nie jestem zwolennikiem wielości gadżetów kuchennych, ale ten nożyk jest doskonały. Obieram je ze skórki, dzięki temu nie muszę ich parzyć i za chwilę będę je jeszcze filetował, czyli przekroję na połówki albo na ćwiartki i łyżką pestki wyjmę. To jest bardzo proste i bardzo miłe zajęcie, obieranie pomidorów. Teraz tak odcinamy tę twardą część łyżką albo nawet palcem. Pozbywamy się pestek. To się tu rozpadnie. Dodajemy do środka. Dusimy, aż to wszystko będzie niezwykle wiotkie. Sofrito wydaje się idealne, gdyż właśnie stało się to, o co mi chodziło. To wszystko zwiotczało, jest miękkie, a będzie jeszcze miększe, gdyż nastąpi tutaj znowu zmiana miejsc. Dobra, ostygło. Było przykryte, więc jest gorące. I teraz trzeba to dodać razem z oliwą. Wszystko idzie do środka. I dajmy się temu zagotować i potrzymajmy to 2 minuty na ogniu. Oczywiście sofrito doprawiłem odrobinę solą i pieprzem. Zupa zagotowała się ponownie, no już jako prawie całość, bo brakuje nam tylko 2 rzeczy. O rybie mówiłem, ale nie mówiłem jeszcze o natce kolendry. Dużo kolendry. Tutaj jada się bardzo dużo kolendry. I teraz, właśnie teraz, na samym końcu dodajemy kawałki ryby. Jest zwarta, nie rozpada się, no i jak tutaj pobędzie minutę albo 2, dojdzie i nie będziemy mieli rybich wiórków, a całość nabierze odpowiedniego rybnego smaku, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego też rodzaj ryby jest niezwykle ważny. Jakakolwiek morska, biała ryba o zwartym mięsie. I teraz to przemieszam, na chwilę przykrywam, smaki się połączą, całość dojdzie. Samo przebywanie tutaj już niezwykle zaostrza apetyt, gdyż snują się dymy z owych stanowisk do grillowania. No to też pachnie. Tak, pyrka sobie. A więc się zagotowało, wszystko doszło. Zatem mogę podawać miejscowe, piękne, zwarte ziemniaki. Zaraz tutaj sięgniemy po nie. One odgrywają dość sporą rolę w tym daniu, bo Teneryfa i Kanary to ojczyzna doskonałych papas. Kolendra, ryba, jak widzicie, ma swój kształt. Znaczy taki nie, który jej nadała przyroda, ale taki, który nadałem jej ja. Nie rozpadła się. Sofrito, wszystko gra. Wszystko gra. I teraz mogę sobie tutaj z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku usiąść i spróbować caldo de pescado pancho. Już próbuję. Ryba najpierw. Widzicie? Bielutka w środku. Doszła. Sprężysta, doskonała. A ziemniaczek? A ziemniaczek, drodzy Państwo, i ta oliwa. Świetna i prosta rzecz do powtórzenia w domu bez najmniejszego problemu. Morze w wielu językach jest synonimem czegoś wielkiego, niemal bezkresnego. No, mówi się na przykład morze cierpienia, morze łez. No i to nie są terminy przyjemne, ale to morze jest piękne i wspaniałe. Mar de nubes, czyli morze chmur, ponieważ jesteśmy ponad nimi. Tam mamy masyw Teide i tu mamy właśnie owo zjawisko, o którym wspominałem po drugiej stronie masywu. Spójrzcie tam w dół. Tamta ziemia jest w chmurach, więc nawet jak nie pada, to roślinność łapie wilgoć z tego, co tam jest i może się rozwijać. Mamy tu jeszcze coś więcej niż morze, tylko że tego nie widzimy, ponieważ tu wszędzie, gdzie mamy morze chmur, mamy też ocean.
Hiszpanie, kiedy to obejmowali władanie nad jakimś terytorium zamorskim, to robili najpierw dwie rzeczy. Po pierwsze wbijali krzyż, a po drugie próbowali zasadzić winorośl. Krzyż dało się wbić wszędzie, ale winorośli wszędzie nie można było posadzić ze względów klimatycznych. Tutaj jednak, na Teneryfie, to się udało. Teneryfa jest bardzo poważnym producentem wina. Nie jeśli chodzi o ilość, no bo trudne warunki górzyste, trzeba robić tarasy, ale jeśli chodzi o jakość. Winorośl uprawia się zarówno na południu, ale tam granicą jest mniej więcej 1000 metrów nad poziomem morza. Powyżej tego można sadzić krzewy winne, niżej jest zbyt sucho. No i północ, na której zgodnie z logiką naszej dzisiejszej podróży jesteśmy. Miejsce nazywa się Casa del Vino po prostu, czyli dom wina. No jest rodzajem muzeum, baru, restauracji, sklepu. Mamy tutaj wina z całej wyspy, a na tej wyspie, w sumie nie największej, mamy aż 5 regionów winiarskich. Zacznijmy od gleby. No, skoro mamy wulkan, to mamy wulkaniczną glebę, no więc rzecz bardzo sprzyjająca uprawie winorośli. Wyspa też jest, zwłaszcza tutaj w północnej części, zielona, więc nie trzeba aż tak się trudzić jak na przykład na Lanzarote, gdzie żeby posadzić jeden krzew winorośli, trzeba taki stożkowy dół w ziemi wykopać, nasypać tam wulkanicznego żwiru i jeszcze to otoczyć murkiem. Rodzaje winorośli. No mamy tutaj międzynarodowe odmiany, mamy typowo hiszpańskie, nie wiem, Pedro Jimenez, to jest rzecz w Andaluzji również uprawiana, ale mamy i autochtoniczne, lokalne, Listan Blanco albo też Listan Negro. Jak tutaj wyglądają winorośla? Jak tu wyglądają winnice w zasadzie, winorośle w winnicy? No przede wszystkim mamy najczęściej tarasy, ale mamy też często dość inny sposób prowadzenia krzewów winnych, mianowicie bardzo nisko. No i w końcu komu miejscowe wino zawdzięcza swoją światową renomę. Oczywiście Hiszpanie zaczęli od razu po przybyciu tutaj sadzić winorośl i używać wina no nie tylko do celów mszalnych, ale również dla własnej przyjemności. Ale pierwszym człowiekiem, który docenił jakość miejscowych win, był człowiek, który zwiedził niemal cały świat. Aleksander von Humboldt. Natykamy się na jego ślady w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie są wulkany czynne albo też nie. Byliśmy w Estancii w Ekwadorze, w której Aleksander von Humboldt mieszkał. Cytowałem wam też opis Bawarii piórem von Humboldta spisany, mimo że w Bawarii wulkanów nie ma, to jednak to miejsce mu się podobało. No więc muzeum. Chodzą tutaj grupy, chodzą tutaj turyści indywidualni, tacy jak ja, ale muzeum jest ważne. Ale żeby muzeum było interaktywne, to w tym wypadku trzeba huknąć kielicha. Jest tutaj specjalna sala degustacyjna, ale wyniosłem się na zewnątrz, by połączyć trunek razem z terroir. Tam w oddali, gdzie widzicie ową niby mgłę, jak już wiecie, to jest ten pył z nad Sahary, mamy Valle de la Orotava, czyli jeden z miejscowych okręgów winiarskich. To właśnie wino, ten Listan Blanco, z tejże doliny pochodzi. Kiedyś miejscowe wina były przeznaczone do dość szybkiej konsumpcji, bo były świeże, owocowe, no i właśnie trzeba było je wypić w miarę szybko. Ale jak zauważyłem po kolorze i czuję w nosie, zaczęto tutaj z nimi eksperymentować, czyli robić coś, czego wcześniej nie robiono. O czym świadczy ten dość głęboki kolor, no i coś, czego niestety wy poczuć nie możecie, czyli taki maślany nos. Ano mianowicie o tym, że to wino miało kontakt z beczką. Moim zdaniem ono nie było barikowane, czyli nie było trzymane po winifikacji w tankach, w dębowych beczkach, lecz w ogóle winifikacja miała miejsce w takich wielkich beczkach, chyba ze starego dębu, gdyż to nie jest takie niezwykłe uderzenie mocne wanilii, tylko to jest bardzo zrównoważone. No i to jest, słuchajcie, poważne już wino.
To jest naprawdę bardzo poważna rzecz, która wytrzyma skomplikowane sosy z dodatkiem masła na przykład, gdyby tu używali masła do sosów, najczęściej oliwę, ale poradzi sobie z rzeczami, które smakują bardzo intensywnie. Tak samo intensywnie, jak intensywny jest ów widok. Przepraszam, stanę prawie tyłem do Was, a w każdym razie bokiem, gdyż no, nie mogę się napatrzeć na to cudo. No i jeszcze szczyt Teydy, jak na razie przynajmniej, nie tonie w chmurach. Na wyspie restauracji rzecz jasna nie brakuje, ale jeśli chcecie odwiedzić miejsce, jedno z miejsc, które są przynależne tylko Teneryfie, to musicie koniecznie znaleźć jakieś guacincze. To nie jest restauracja w dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest rodzaj jadłodajni. No, o co chodzi? Chodzi o to, że wedle prawa takie miejsce musi być urządzone gdzieś w domu, w garażu, w części czyjejś posesji. Trzeba mieć swoje wino i wówczas dostaje się prawo do podawania również swojego jedzenia. Obsługuje tutaj rodzina najczęściej, no i to jest właśnie autentyk. To guacincze nazywa się Casa Ajo. Lista guacincze jest stale aktualizowana, no bo jedne się zamykają, inne otwierają. Jeśli miałbym do czegoś koncepcję guacincze porównać, to pomyślałbym o Osmitce w okolicach Triestu, w północnych Włoszech. Tam również, jak ktoś ma swoje wino i oliwę, może w warunkach domowych przyjmować gości i podawać im dania. No i spójrzcie, tutaj mamy wyłącznie ludzi miejscowych. Tutaj mamy wyłącznie wtajemniczonych, ale to może być i waszym udziałem, no bo wszystko w internecie znajdziecie. Jest lista guacincze, one mają swoje rankingi, no więc po prostu nie można tego nie odwiedzić. A co tu podają? No domowe rzeczy. Zresztą zaraz będziecie mieli cały stół dowodów. To też chyba kiedyś musiał być duży garaż albo i warsztat. A teraz co mamy? No mamy normalne, najzwyczajniejsze stoły. Na nich papierowe obrusy. Wino domowe, nie w kieliszkach, tylko w szklankach, nie w butelkach, tylko w takich oto szklanych, wielorazowych karafach. Wiecie, ile kosztuje litr tego wina? 5 euro. A jakie jest? No po prostu wspaniałe, bez beki, świeże, orzeźwiające, doskonałe. No i mnóstwo jedzenia, mnóstwo tutejszego jedzenia. Zacznijmy od rzeczy, znaczy wszystkie są bardzo typowe, ale zacznijmy od czegoś, czego nigdzie indziej nie spróbujecie. To nazywa się escaldon, a to jest mianowicie miejscowa mieszanka mąki z kukurydzy, mielonej ciecierzycy i ewentualnie innych dodatków, które gotuje się na przykład w bulionie z kurczaka albo tak jak w tym wypadku w bulionie z ryby. No to jest taka miejscowa polenta, by powiedzieć najprościej. Do tego sos mohorocho, do tego ser, do tego kolendra, cebula. To jest dobre i potwornie zapychające, bo kiedyś to jedli miejscowi ciężko pracujący ludzie. Kmin bardzo wyczuwalny. To są kąski ze świni Iberico, cerdo Iberico, czyli czarna tutejsza świnia, również domowe mohorocho, ruszt, cak, 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 pak, pak, chrupie i się rozpływa. Bacalhau, mówiąc po hiszpańsku, czyli suszony, solony dorsz w wersji z cebulą, encebollado, do tego ziemniaki gotowane w soli. To jest smażony ser, queso asado z mojo verde, mohorocho i tutaj z jakimś drzemikiem. To jest wołowina ze smażonymi ziemniakami.
to jest kozina duszona, podawana z frytami. Teraz ceny drugich dań. No jeśli coś kosztuje tutaj więcej niż 10 euro, to jest w zasadzie rzecz, o której się głośno mówi. Dycha to w zasadzie maksymalna cena. No jeszcze sałatka z pomidorów. Moi drodzy, jeśli chcecie przyjrzeć się temu, co jedzą miejscowi, no to Łańczyńcze jest żywym dowodem na miejscowy smak, miejscowy gust i ceny, które są zrobione dla lokalesów, a nie dla turystów. Co mi smakuje najbardziej? Nie wiem jeszcze, ale będę się nad tym skupiał. Mięciunia. Naszą dzisiejszą podróż zaczynaliśmy dokładnie po przeciwnej stronie masywu Teide. Jesteśmy na północy, albo też mówiąc precyzyjnie na północnym zachodzie wyspy, w miejscu, które widzieliśmy niedaleko stąd z góry, La Orotava. Tak się ta zresztą przepiękna miejscowość nazywa. Ale teraz konkluzja jest następująca. No, jedna wyspa, niewielka tak naprawdę, a zupełnie dwa inne światy. Po przeciwnej stronie Teide mamy półpustynię. Jeśli coś się zieleni, to człowiek musi to podlewać. Tutaj normalna zielona wegetacja, zupełnie inna temperatura. Jest tutaj po prostu dużo chłodniej. Już przejechaliśmy poniżej poziomu tego oceanu chmur. Kalima, zdaje się, nie wieje, no nie widzę żadnego pyłu w powietrzu. Tam widać błękit oceanu, a tutaj wszędzie dookoła to wspaniałe miasteczko, które notabene poleca się łaskawej uwadze szanownych państwa. Ponieważ nie chcemy was straszliwie zanudzać, no więc powoli czas się żegnać. Jeszcze nie teraz wszakże. Na razie paśmy oczy La Orotava. Oczywiście, żeby się rozgrzać, można pokonać kilka tutejszych ulic idąc pod górę najlepiej, ale można też zamówić parę rzeczy ciepłych. No to jest café solo, czyli espresso, gorące, no i to jest brandy de Jerez, ale tutaj wiedzą jak się kaszle, więc podgrzewają nad parą kieliszek. No i wiecie jak leją, nie przynoszą odlanego kieliszeczka z miarki wlanej dozy brandy de Jerez, tylko pani albo pan leją, patrząc ci się w oczy i dopóki nie powiesz stop, to leją dalej. A kieliszki bywają często masyjne, więc się nauczyłem już po mniej więcej 30 sekundach mówić finito. Moi drodzy, to jest wspaniała wyspa, gdyż na niewielkiej przestrzeni mamy miejsca, które się tak totalnie od siebie różnią, że w innych częściach świata trzeba by pokonać 1000 kilometrów albo i więcej, żeby aż tak wielkie różnice odczuć. To jest miejsce, gdzie mogą znaleźć coś dla siebie tylko ci, którzy chcą plażować, jeździć na rowerach albo w ogóle nic nie robić, ale również ci, którzy kochają zabytki, którzy kochają historię, odnajdą się tu fantastycznie. No i również ci, którzy lubią konsumować. Moim zdaniem najprzyjemniejsze jest połączenie tych wszystkich rzeczy. Jeśli tak podejdziecie do Teneryfy, to ona otworzy się przed wami w całej swojej okazałości.